Napiszę do Clouda, please help me figure out how to fix this error. I wkleję, pyk. O Boże, czyli jak mi to nie zadziała na Macu, to będę musiał to odpalić na Linuxie. A jak nie zadziała na Linuxie, to będę musiał wyciągnąć z szafy Windowsa. No super. Okej, przeszło dalej. Dużo do przodu. Więc mam nadzieję, że to teraz będzie to. Bo już tu godzinę się z tym pałuję, a to dalej nie działa. Co tutaj się zrobiło? Coś tu chyba działa. Co teraz? Dalej to samo. O, coś się tu dzieje. Jest! Jest! Działa! Sukces! Godzina 11 i coś zadziałało. Siemanko. Dzisiaj mam dla Was film o tym, jak instalowałem toolchain do kompilowania softu na Amigę na moim Macu. Okazało się, że mój Mac, który ma procesor Apple Silicon, nie bardzo chce współpracować z tym toolchainem. Zajęło mi jakieś 1,5 godziny, żeby to ogarnąć. Użyłem do tego Cloudy, jak ja to nazywam, czyli Cloud Coda. No i na końcu udało mi się zrobić małe demo, w sensie uruchomić sample project na Amigę, więc jeśli chcecie zobaczyć, ile bólu mi to sprawiło i może sami chcecie coś poprogramować na Amigę, może Wam się to przyda. Więc co, do dzieła! Mam tutaj odpalonego VS Code'a. Mam tutaj zainstalowane takie oto rozszerzenie Amiga C C++ Compile Debug and Profile. I dzięki temu rozszerzeniu mogę sobie stworzyć nowy projekt na Amigę. Nacisnąłem Ctrl+Shift+P, otworzyła się paleta komend i tutaj mam Amiga Init Project. Świetnie. Czyli przez to, że tu jest VS Code folder, to on nie potrafi stworzyć projektu. Dobra, to wypierdzielę na razie ten folder i spróbujemy jeszcze raz. Tada, teraz się udało. Teraz sobie przywrócę ten swój super fancy kolor. No i co? I mamy tutaj projekt. Jak widzisz, no to jak wszedłem do pliku Mindset, no to tu jest pełno błędów, bo on nie widzi tych headerów. To, co ja wstępnie czytałem, no to muszę zainstalować sobie kompilator i wtedy powinien on te headery widzieć. Spróbuję najpierw to zrobić samemu, idąc po readme, czyli zacznę od zainstalowania tych wszystkich potrzebnych zależności. I teraz instalujemy różne ciekawe rzeczy. Dobra, zobaczymy. Chyba muszę pobrać to najpierw. Tak, ale to w ogóle jest śmieszne, bo to jest repozytorium, którego już nie ma, bo wczoraj się z tym pałowałem i dlatego ktoś zrobił forka i jest takie repozytorium, więc zakładam, że ja muszę to pobrać. Tak, sobie otworzę tutaj nowy terminal. Zrobię sobie tutaj folder dev i tu sobie pobiorę to repo. I teraz panie i panowie, czyli make update muszę zrobić, to zrobię git pull dla wszystkich targetów, cokolwiek to znaczy. Coś się tu dzieje. GCC się klonuje. Bin utils teraz się klonują. Teraz mamy FD to SFD. Cholera wie co to jest. Libnix. XEML. Clip2, Dlib, Debug. O, NDK32. To jest w sumie pewnie ważne, bo tam właśnie powinny być te wszystkie rzeczy, co tutaj ich brakuje. Dobra, coś tu się zrobiło. Teraz ten prefix folder trzeba ogarnąć. Ja wczoraj już się tam trochę z tym bawiłem i już chyba to otworzyłem. W każdym razie no, trzeba sobie zrobić taki folder opt Amiga i dać mu odpowiednie uprawnienia. Więc
Ja to już chyba mam. Uruchomię tą komendę drop prefix, żeby wyczyścić ten folder. No, nawet tutaj było napisane, żeby to zrobić. Make clean. Dobra, czy zrobimy to make clean. Drop prefix zrobiliśmy. Co time? Czemu time? Time make all. O, już to się na czerwono świeci. Nie ma... Nie ma co? Aha. Czyli no ja mam Maca tam już z tymi prockami Apple'a i on chyba tego nie potrafi zbudować dlatego. No dobra, zapytamy. Czekajcie. To było make clean. Dobra, spróbujemy tak. Napiszę do Clouda, please help me figure out how to fix this error. I wkleję. Pyk. Zamkniemy na razie. To też. The component fd2sld nieaktualne config sub i nie rozpoznaje Apple Silicon. Fix polega na zamienieniu config sub and config OS with updated version that know about ARM64. Tak, czyli mamy dwie wersje, quick fix i i lepszą, i jakby pobranie docelowej wersji tego FD2SLD. A zapytamy go. W sumie mogę po polsku. A co to jest FD2SFD i do czego służy? FD2SFD to narzędzie z ekosystemu programowania Amiga, konwertuje pliki FD Function Definition na pliki SFD Standard Function Definition. Pliki FD starszy format opisujący interfejsy bibliotek Amiga OS, nazwy funkcji, offsety w tablicy skrótów bibliotek, rejestry argumentów używane przez kompilatory do wywoływania funkcji systemowych. Pliki SFD, nowszy rozszerzony format, który dodatkowo zawiera informacje o typach argumentów i wartości zwracanych. W praktyce FD2SFD jest potrzebne w toolchainie, żeby wygenerować nagłówki i stuby, pozwalające kompilatorowi GCC poprawnie wywoływać funkcje bibliotek Amiga OS, takich jak exec, dos. No to dobrze się składa, no bo to jest nam potrzebne. O Boże, czyli jak mi to nie zadziała na Macu, to będę musiał to odpalić na Linuxie, co też średnio wierzę, że działa, ale może być większe prawdopodobieństwo, a jak nie zadziała na Linuxie, to będę musiał wyciągnąć z szafy Windowsa. No super. Oby zadziałało. Zrobimy tak, jak on tutaj nam mówi. Jestem w tym folderze. Aha, dobra, muszę tutaj przejść do project FD2SFD. Tutaj coś nam każe pobrać dwa pliki. I drugi. Zaktualizowałem te dwa pliki i mam teraz tak, boom. Binutil zlib config markra fd open z macOS SDK. O Boże, tu musimy zrobić jakieś edycje. Musimy znaleźć coś takiego. Znalazłem i każe mi to zastąpić if defined Apple define. Aha, czyli mam to zakomentować, tak? Dobra, zrobiłem. I teraz znowu robię make all z nadzieją, że nie wybuchnie. No i co? I znowu nie. Teraz jest znowu problem jakby z uruchomieniem tego config sub. Jeszcze raz. Clear. Wkleimy mu to. Masz dwa problemy. Nadal brak uprawnień. No ale przecież ja to robiłem. Ale zaraz. Przecież to już jest zakomentowane. Mam to już zakomentowane. I uruchamiałem te. Czyli teraz mi każe zamienić to na to. Problem jest z tym, że Target OS Mac jest definiowany przez nowoczesny Mac OS SDK, więc ten blok if się aktywuje i definiuje FD Open jako null, co koliduje z systemowym nagłówkiem. Nic z tego nie rozumiem, czy to jest...
To wygląda jak zakomentowane. No dobra, zrobimy jeszcze raz. No ale teraz coś poszło dalej. No dobra, zatrzymam to tak czy inaczej. Stój, stój! Minutils się naprawił, został tylko problem z FD to SFD. Czy jeszcze mają X? Mają. Co jest? Co tu się dzieje? Co tu... Ja pierdzielę. Czyli config sub zawiera HTML, przekierowanie 302 zamiast skryptu. Pobrał stronę przekierowania, niewłaściwy plik. Pobierz ją ponownie z flagą L, follow redirects. No to bardzo, bardzo ciekawe. Hakujemy tutaj na maksa. O, teraz może teraz coś będzie dobrze. Jeszcze tak zrobimy. Okej, jest dużo lepiej. Dobra. To robimy make all. Ło, co się dzieje? Nie ma czerwonych błędów? Ale napierdziela. Jakieś warningi lecą. O, tu już jakieś błędy. Wkleimy to mu tu. Dobra. Ten sam problem, ale teraz w GCC. Okej. Warto zrobić to we wszystkich projektach. Czyli ja rozumiem to tak, że to jest błąd. Dobra, stój. Rozumiem, że to jest błąd spowodowany tym, że mam Maca z nowym procesorem. No. Co teraz? Zrobimy to wszystko od nowa. No coś już się wykrzyczyło. GCC znowu się wykrzaczył. Zobaczymy, co jest grane. Czyli kolejny fix muszę zrobić. Co w FD Open? Tak. Trzeba wyjść z Vima. Co ja zrobiłem? Dobra, jeszcze raz. Ctrl C. Znajdź blok z macOS i zamień go na taki. Żeby uniknąć szukania tego w kolejnych plikach, możesz znowu robić to hurtowo. Czyli ja byłem tutaj GCC z lib to czyli jeszcze tu muszę to zrobić. Aha, dobra, to tu już jest. Jednak, No dobra. To próbuję ostatni raz, mam nadzieję, teraz, że to zadziała. No niestety, kolejne błędy. Co teraz? Piniutilskie DB. Dobrze, panie bocie, pomóż. Co? Masz teraz 2 nowe błędy spowodowane zbyt nowym Apple Clang 17. To będzie... Każdy fix ujawni kolejne problemy z kompatybilnością. Najlepsze podejście. Wymuś na kompilatorze ignorowanie tych błędów. No dobra, no to zobaczymy to. Zainstalujemy GCC 13. Teraz ustawimy 13 i jeszcze raz zrobimy make. Problem jest teraz w tym, że GCC 13 z Homebrew podpowiada kompilatorowi, że mają prefiks. Musisz użyć... Dobra, spróbujemy tak. Dobra, tym razem to trwało dłużej, chyba poszło dalej, ale... Dalej. Napierdziela mi tu błędami. Czyli... GCC się skompilował, ale na samym końcu próbuję uruchomić, czyli siebie samego, żeby generować spec, ale go jeszcze nie ma wpadł. Dodaj ścieżkę do nowo zbudowanych narzędzi. Dziwna sprawa. Pinutils jest zainstalowany, ale Amiga GCC jeszcze nie istnieje, bo to właśnie budujemy. No, ma to sens. Build potrzebuje użyć właśnie skompilowanego XGCC. Utwórz symlink. Path nie propaguje się pod podprocesów, ma eksploruj binary bezpośrednio. Skopuj binary bezpośrednio do miejsca, które jest już systemowym path. O ja pierdzielę, jaka sztuka. Aha. Świetnie. Sprawdź, gdzie jest XGCC. Podwójne GCC. No zarobiście. Tak. Permission denied. Czyli muszę to zrobić sudo. Coś innego na pewno.
Linker nie może znaleźć host hooks, bo to prawdopodobnie efekt mieszania obiektów skompilowanych Apple Cilang z GCC 13. Trzeba przebudować GCC od zera. No ciekawe, przecież budowałem wszystko. No i świetnie, dalej chyba jest to samo. Host Darwin O jest w libbucket A, ale najwyraźniej nie definiuje host hooks. Sprawdźmy. Aha, masz rację. Pusty wynik. Sprawdźmy dlaczego. Host Darwin C w katalogu głównym GCC nie definiuje host hooks. Na ARM Mac powinien być użyty, ale konfigury go nie wybrał. Sprawdźmy, co konfigurę wybrał. Konfigurę wybrał host Darwin O, który jest pusty zamiast poprawnego host ARC64 Darwin O. To dlatego, że ten fork GCC 6.5 nie obsługuje ARC4 Darwin jego hosta. Najprostszy fix. Użyj host default C zamiast pustego host Darwin C. No zajebiście. O, coś przeszło. Przeszło dalej. O matko bosko. Aż do pracy trzeba iść zaraz. Tu nic nie zrobione jeszcze. Okej, przeszło dalej. Dużo do przodu. Więc mam nadzieję, że to teraz będzie to. Bo już tu godzinę się z tym pałuję, a to dalej nie działa. A jakby nie cloud, to bym to przez dzień bym tego nie ogarnął. Jak do tego dojść? Dlaczego to się nie kompiluje? No haki jeden za drugim. No i pięknie. Wysrało się znowu. libdebug się wysrał. C compiler cannot create executables. See config log for more details. No, zajebiście. Problem jest w tym, że kopia XGCC nie wie, gdzie znaleźć CC1 i inne pliki. Zamień je na wrapper script. No dobra. Nie udo, tylko kurwa sudo. Co tutaj się zrobiło? Coś tu chyba działa. Co teraz? Dalej to samo. Kompilator krzyżowy nie może tworzyć plików wykonywalnych. Sprawdźmy dlaczego. Kompilacja działa, ale linkowanie nie brakuje crt0.o bibliotek runtime. To normalne na tym etapie budowania runtime libraries. clib2, libdebug jeszcze się nie są zbudowane, a konfigur próbuje zlinkować pełne exitable. Sprawdźmy głębiej, co dokładnie brakuje. Pyk. Bo panie. Jeszcze raz to włączę. To problem z kolejnością budowania. libdebug i libatomic próbują linkować testowy program, ale clib2, biblioteka C jeszcze nie jest zbudowana Spróbuj bez paralizacji, ok. Gówno. Make clib2. Wykonałem make clib2. Teraz to. I teraz mam kolejne błędy. Jest wiele wariantów multilib. Utwórzmy brakujące katalogi we wszystkich. Teraz crt0o z xmu i potrzebuje libca. Sprawdźmy, czy istnieje. Jeśli libdebug dalej failuje, to nie jest krytyczne. Możesz też spróbować od razu skompilować swój projekt Cooper Effect, bo toolchain działa. No to zajebiście. Failuje, ale będzie działać. Będzie dobrze. To tak, oczywiście. Ale to, co muszę powiedzieć, to tu już nie ma tych błędów, co były wcześniej. Więc co? Spróbujemy to skompilować, tak? No, spróbujemy na... O, coś się tu dzieje. Jest! Jest! Działa! Sukces! Godzina 11 i coś zadziałało. To było dobre. To było dobre. A jak tu sobie włączę Amigę 500, to też mi zadziała? Też. Piękna sprawa, piękna sprawa. Dobrze, czyli po godzinie pałowania się z budowaniem kompilatora i toolchaina do robienia programów na Amigę, zaczęło coś tutaj nam działać. To, co teraz jeszcze zrobię, to poproszę Klauda o podsumowanie tego, co tutaj robiliśmy, żeby to mi nie zginęło. Jakbym na przyszłość chciał to robić, to może będzie wtedy prościej.
Zrób mi podsumowanie w pliku MD, co tutaj zrobiliśmy, aby ten toolchain ruszył. I tak, tutaj jest podsumowanie tej wspaniałej przygody budowania toolchaina. I tak, no, środowisko macOS, Apple Silicon, Xcode 16, fork Bebo M68K Amiga OS GCC. Napotkane problemy i rozwiązania. Stary config SUP i config GUES nie rozpoznają ARM64 Apple Darwin. Taki był objaw tego. I fixem było pobranie aktualnych wersji z GNU. I trzeba było zrobić kurla z flagą L, bo jak bez tego to pobierało mi stronę HTML z redirectem 302. Kolejna rzecz, config makra fdopen w zlib bin utility gcc i stary lib definiuje fdopen w takim bloku. Nowoczesny macOS SDK definiuje target OS Mac, co aktywuje ten blok i koliduje z systemowym fdopen. I trzeba było to zamienić w tych plikach. Tak jak tutaj. Następna rzecz to było Apple C-Lang 17 był zbyt restrykcyjny do starego kodu i trzeba było zainstalować GCC 13 z Homebrew. Kolejna rzecz, brak symbolu host hooks przy linkowaniu. W GCC 6.5 nie ma pliku host AR64 Darwin C. Konfigury wybiera host Darwin O, który na ARM64 nie definiuje host hook. Fix. Wygenerowany makefile zmienić pliki. Zmienić. O to trzeba było wstawić. Kolejna rzecz, nie znaleziono AM48K Amiga OS GCC, nie znaleziono podczas budowania. Utworzenie wrapper skryptu wskazującego na świeżo zbudowanego XGCC. Po pełnej instalacji toolchaina ten wrapper można usunąć. Czyli to muszę w sumie zrobić. Brakujące katalogi depth w lib quad mav. Taki fiksik, trzeba było zrobić pętelkę i zrobić te pliki. Kolejność budowania lib2 musi być przed libdebug libatomic. Domyślnie startup XEMUL CRT0.o wymaga XEMUL libc, ale nie jest to poprawnie zainstalowana. Kompilacja z flagą no XEMUL działa poprawnie. Libdebug konfiguruje nadal, failuje, ale nie jest to krytyczne. Czyli dalej to failuje. Czyli dalej mi to failuje, ale działa i pewnie kiedyś w przyszłości przyjdzie taki moment, że ten libdebug będzie mi potrzebny, ale na razie myślę, że po prawie 1,5 godziny pałowania się z tym, no to odpuszczę. Ważne, że mi to działa. Dobra, to na koniec jeszcze możemy przetestować Clouda i zrobimy zmiany w tym kodzie. Oczywiście w międzyczasie mi się mikrofon rozładował, więc nie wiem, na którym momencie skończyłem. W każdym razie napisałem do Cloud Coda, chcę zmodyfikować mindsetek, aby w demo był pływający napis witamy w Retro Modern Dev, oglądaj na YouTube perypetia stworzenia softu na Amigę i inne ciekawe rzeczy. No i on tutaj zaczął myśli już dobre, nie wiem, 5 minut. No, jak się okazuje, napisanie takiego softu w C na stary komputer to jest trochę trudniejsza sprawa niż zrobienie aplikacji webowej w Next.js. No jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Czyli co on tutaj dodał? Font data. Witamy w Retro Modern Dev. Oglądaj na YouTube perypetie stworzenia softu na Amigę i inne ciekawe rzeczy. Render scroll text. Gotowe. Oto co zostało dodane. Font 8x8, 55 znaków. Jako tablica bitmap, tekst scrollera. Funkcja render scroll text renderuje tekst na ekranie z efektami fali. Scroll przesuwa się o 2 piksele na klatkę, płynne przewijanie. Każda litera ma inny offset Y oparty na tablicy sinusowej. To tworzy efekt pływania. Tekst faluje w pionie. Tekst jest rysowany na wszystkich 5 bit planach. Kolor 31 najjaśniejszy z palety. Renderowany w dolnej części ekranu pod animacją bobów. Teraz tekst zapędza się automatycznie po przejściu całego napisu. No dobra, no to zobaczymy. Myślę, że jak na pierwszy soft na Amigę napisany, to bardzo, bardzo fajny rezultat. Ja na dzisiaj muszę już kończyć, no bo muszę iść do roboty.
Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.